się dzieje? Pokój dobro? Pokój dobro. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Słuchajcie... Pytasz i wiesz. Pytasz i wiesz, no. Tak, no tych pytań znowu bardzo dużo przyszło. Wiecie, czasami jednego dnia przychodzi ich 10. Także wiadomo, że tam no, ciężko jest na wszystko odpowiedzieć. Natomiast chodzi o wiarę dzisiaj. Czy niby każdy ma dar wiary? Znaczy każdy ma dar wiary? Czy nie wszyscy go mają? To znaczy, jak to jest naprawdę? Jeżeli mówi się, że wiara jest darem, tak? Wiara w Boga czy każdy ma ten dar? Czy można czy tak po prostu nie wierzyć? No właśnie, czy jest możliwe, czy ktoś tego daru nie otrzymał i w ten sposób tłumaczy się, że on nie wierzy? Ja nie wierzę, bo nie mam daru wiary. Tak? No. Proszę. Tak. No, musimy pamiętać, że człowiek z natury jest religijny, ma w sobie pragnienie odniesienia się również do czegoś ponad. Tak? Zresztą to też, kiedy mówiliśmy, jest taki odcinek nagrany o tym momencie hominizacji człowieka, czyli kiedy no, ta istota stała się człowiekiem, czyli kiedy ten moment, kiedy człowiek na drodze pewnych przeobrażeń ze zwierzęcia stał się człowiekiem, no to mówimy również właśnie o tym odniesieniu się do czegoś ponad. Gdybyśmy poczytali troszkę katechizm zbierający naszą wiarę w pigułce, znajdziemy tam fragmenty mówiące, że każdy człowiek w sercu ma ziarno wiary. Że to nie jest tak, że teraz nikt z nas nie ma tego zalążka, trzeba go dać, potem jeszcze odpowiednio uprawiać, żeby faktycznie jakaś roślinka wiary no, urosła. Nie, to ziarno wiary jest w każdym z nas. I teraz od nas zależy, co my z tym ziarnem zrobimy, tak? Bo można rzeczywiście powiedzieć, tak, ja się o swoją wiarę nie troszczę i potem w pewnym momencie swojego życia powiedzieć, że ja tego daru wiary nie dostałem, więc ja jestem człowiekiem niewierzącym i to nie moja wina, bo Pan Bóg mnie wiarą nie obdarzył. Nie no, wiarę otrzymał każdy, ten dar wiary, tęsknotę za Bogiem, tak? To jakby tak powiedzieć, to ciążenie, ukierunkowanie na Boga jest w każdym człowieku. To jest, można powiedzieć, wpisane w jego naturę. Ale teraz ode mnie zależy, bo ja jestem człowiekiem używającym swojej woli. Ja jestem człowiekiem wolnym. I ode mnie zależy, czy ja to ukierunkowanie na Pana Boga, tę tęsknotę za dobrem, tęsknotę za prawdą, tęsknotę za miłością. Bóg jest miłością, powie święty Jan, prawda? Czy ja to będę w sobie rozwijał, odpowiednio ukierunkowywał, poszukując Pana Boga, czy powiem, że mnie sprawa wiary, sprawa Pana Boga nie interesuje. I wtedy ten talent zakopię. Tutaj od razu też zaznaczę, że mówimy dość ogólnie, nie mówimy tu o wierze katolickiej, tylko w ogóle o odniesieniu się do człowieka, do jakiegoś bóstwa, do jakiejś siły wyższej. Nawet na poziomie zwykłego naszego życia, zwykłego, codziennego życia. Życie normalnie jest niemożliwe bez wiary. Zobaczcie, że gdybyśmy my mieli za każdym razem sprawdzać skład chemiczny tabletki, którą przepisuje nam lekarz, bo nie wierzymy, co tam jest, no to doszlibyśmy do absurdu. Ja wierzę, że to, co tam jest zawarte w tej małej kapsułce, czy ja wierzę, że to, co mi przepisał lekarz, jest dobre. Na tym polega nasze codzienne życie również. No tutaj jeszcze tak, bo ojciec Franciszek mówi o tym, że no, ta wiara jest w naszych rękach. Są etapy naszego życia, że no niestety nie wszystko jest od nas zależne, albo stety, zależy jak to gdzie trafi. No wiemy, że niektórzy mają trudności w wierze, bo ta wiara nie była rozwijana nie tyle przez nich, co przez rodziców. Oni po prostu nie rośli w klimacie wiary. Nie było właściwej troski. Tak, no sami rozumiecie, że, no, że ręka może sieć w różnych miejscach i w zależności od tego, jak się o to dba, tak też ta wiara potem może wyglądać. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy to my sami decydujemy o to, bierzemy no, odpowiedzialność za wiarę w swoje ręce i nie można w nieskończoność powiedzmy poziomu naszej wiary zganiać na wszystkie okoliczności, szukać winnych, tylko ja już teraz tak mam, bo mi tego nie przekazał. Wychowany, tak, ja teraz nie wiem, że tak jest, nie mam przykładu tutaj, bulwersuję się zachowaniem księży i tak. Część rzeczy oczywiście gdzieś tam nas gorszy, część nas wzmacnia, ale ostatecznie im jesteśmy bardziej świadomi siebie i bierzemy odpowiedzialność za siebie samych, oczywiście tu mówimy o braniu również konsekwencji za różne wybory, mówimy o doborze chociażby studiów, zawodów, nie wiem, współmałżonka albo partnera,
no wiemy, dokonujemy różnych wyborów. Każdy tych wyborów dokonuje innych i ma system wartości inny i jak najbardziej, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że im jesteś bardziej odpowiedzialny za swoje życie, tym jesteś bardziej odpowiedzialny za swoją wiarę. Nie? Ja myślę, że to można też porównać do takich relacji chociażby z lekarzem, w trosce o swoje zdrowie. Zobaczcie, że może być taka sytuacja, że jakiś lekarz nas zawiedzie, tak, że no coś się wydarzyło nie tak, ale człowiek, który dba o swoje zdrowie, nie będzie mówił teraz, służba zdrowia jest do niczego, tak, ja nie będę korzystał z pomocy lekarskiej. Każdy lekarz jest do bani. Tak, każdy lekarz jest do bani, no bo mnie któryś tam lekarz może nie tak zdiagnozował, jak chciałem. Nie, no szukam dobrego lekarza. I każdy jakoś zdrowy, powiedzmy zdroworozsądkowy człowiek będzie o swoje zdrowie dbał, bo widzi, że coś jest nie tak. Będzie dbał o swoje, właśnie to szczęście, tak? I to jest na tej samej zasadzie z wiarą. Ja chcę dbać o swoje szczęście. Ja poszukuję tego, kto jest w stanie zagwarantować mi dobre życie, kto jest w stanie zagwarantować mi szczęście, kto jest w stanie zagwarantować mi zdrowie ducha, zbawienie, świętość życia w niebie. I tak już pewnie reasumując, jak na końcu tu było to pytanie, czy może tak po prostu nie wierzyć, no ja myślę, że czasami trzeba się więcej nastarać, aby wypierać wiarę ze swojego życia, niż to, aby ją rozwijać. Że niektórzy spalają więcej sił i energii po to, aby Bóg nie był obecny w ich życiu. Sami się od Niego oddalają. No jasne, nie? I w każdej formie po prostu go usuwają ze swojego życia, mówiąc, że ja nie wierzę, nie chcąc dopuścić możliwości przemiany swojego życia. Ja myślę, że to na tym polega. Tak. Nie chcę zmienić swojego, albo nie chcę się przyznać do błędu, który może na jakimś etapie swojego życia popełnił, decydując tak, a nie inaczej, odchodząc od Kościoła i teraz nie ma odwagi. Wiara wymaga zmiany sposobu życia i nie tylko od osób niewierzących, którzy przyjmują wiarę, ale także od osób wierzących. Nie? Wiara właśnie wymaga tego refleksji nad sobą samym i szukania tej drogi, albo jeżeli już wiemy, w którym kierunku idziemy, no to optymalizacji celów. No. Czyli każdy z nas łaskę wiary od Boga otrzymał, tylko trzeba z tą łaską wiary współpracować i ją rozwijać, pomnażać. Pokój i dobro.